to właśnie miał być nasz wstęp. Niestety, jak sami możecie ocenić, dźwięk brzmi w tym wstępie właśnie tak. Tak brzmi dźwięk. Jak sami słyszycie, nie brzmi on najlepiej, dlatego że zdecydowaliśmy się użyć 15-letniego recordera, który no jednak dźwięku nie ma najlepszego. Teraz natomiast używamy tego mikrofonu, ponieważ mamy przejściówkę. Wcześniej nie mieliśmy przejściówki. Dlatego w tym alternatywnym wstępie wytłumaczmy Wam teraz, o czym będzie ten raport. W tym raporcie opowiem Wam o naszej historii z naszym dronem, czyli CPS-em, Custom Printed Submarine, o naszych doświadczeniach, różnych testach, próbach, które po prostu przez te parę miesięcy dokonaliśmy, jakie zastosowaliśmy rozwiązania i tego typu sprawy. Nasze doświadczenie, czyli wszystkie ważne rzeczy, które wydarzyły się przed projektem CPS. Zgłoszenie na fajne granty. Prezentacje i warsztaty, które przeprowadziliśmy z uczniami naszej szkoły. Wszystkie prototypy CPS-a, czyli jak Marcin powiedział, O naszych doświadczeniach, różnych testach, próbach. jest to większość raportu z racji tego, że omówimy wszystkie aspekty naszego drona. Naszą przyszłość, czyli wszystko co wydarzy się po konkursie Fajne Granty. Jako że jesteśmy poważnymi ludźmi, zapraszamy na poważny wstęp. Przed zgłoszeniem na konkurs Fajne Granty mieliśmy już doświadczenie z drukiem 3D. Braliśmy udział w wielu projektach indywidualnych i kilku grupowych. Jednym z największych projektów, które zrealizowaliśmy, był projekt Szerszeń. Projekt ten polegał na zamodelowaniu i wydrukowaniu projektu stacji bazowej, która wygląda w ten sposób. Nakłada się na nią butelkę z wodą, pompuje się ją pompką rowerową do około 7 do 10 barów w taki sposób, że ciśnienie wzrasta w butelce, a następnie zwalnia się specjalnie zaprojektowany mechanizm zwalniający. Stworzyliśmy 3 różne wersje szerszenia, każda kolejna lepsza od poprzedniej. I uwaga, 10 barów. 10. Dobra. To teraz butelkę nagrywaj. Uwaga, w pionie, żeby było widać lepiej. 3, 4. O, liza. Jako że projekt Szerszeń okazał się dużym sukcesem, planowaliśmy zrealizować wiele innych projektów wykorzystując drukarkę 3D. Bardzo się ucieszyliśmy więc, kiedy pani Agnieszka Bilska wskazała nam konkurs Fajne Granty, w którym szkoła mogłaby wygrać grant w postaci drukarki 3D. Długo zastanawialiśmy się nad projektem, jaki możemy zgłosić. Zastanawialiśmy się m.in. nad ulepszoną wersją szerszenia. Wtedy Piotr Domanowski zaproponował ideę wykonania drona podwodnego. 2 tygodnie później, po powrocie z rozdania drukarek, byliśmy odrobinę zagubieni. Przede wszystkim, mimo naszego doświadczenia w modelowaniu, mieliśmy blisko zerowe w zakresie tworzenia układów elektronicznych, a tym bardziej programowania. Pierwszą rzeczą, jaką postanowiliśmy zrobić więc, to zaprojektować logo projektu CPS. I możemy powiedzieć o naszym logu. Tamtym logu. Tak, tamtym logu. Jak doszliśmy do tego loga? Otóż to, chodźmy. W naszym pierwszym raporcie tekstowym zamieściliśmy zdjęcie, w zasadzie to screenshota, z raczej takiej koncepcji tego loga. Wyglądało ono tak. Tak wyglądało to logo i było ono brzydkie. Było ono brzydkie, aczkolwiek zawierało mniej więcej kolory, które chcieliśmy użyć, kształt oraz nazwę CPS. Następnie zdecydowaliśmy się użyć programu Adobe Illustrator i dzięki temu móc zadesignować coś ładniejszego. Więc tak wyglądała druga wersja tego loga. Tutaj widać koło mnie i teraz widać na mojej twarzy drugą wersję tego loga. Wyglądało ono lepiej, aczkolwiek nadal coś nam nie pasowało. Wydaje mi się, że był to właśnie czarny kolor, chociażby w nazwie. W naszej prezentacji, o której też Wam opowiemy później, komponowało się właśnie tak. Jak teraz widzicie, jest tam logo Coder Dojo, jest tam logo Skyware i T-Mobile. I nie komponowało się najlepiej, jednak tak trochę odstawało. I później, po paru konsultacjach, mieliśmy jeszcze takie inne propozycje. I takie 3 propozycje i zdecydowaliśmy się właśnie wybrać tą najbardziej podobną do wcześniejszego loga, które już wyglądało o wiele lepiej i o wiele lepiej się komponowało chociażby z logiem Skyware, które tak uwielbiamy. Nie no, naprawdę uważamy, że logo Skyware jest bardzo, bardzo ładne. I jeszcze chciałem opowiedzieć o jednej rzeczy. Skoro jesteśmy już przy temacie prezentacji, zdecydowaliśmy się przeprowadzić
prezentację w każdej klasie w naszej szkole, która jest pierwszym liceum ogólnokształcącym dwujęzycznym imienia Edwarda Dębowskiego w Gliwicach. Zdecydowaliśmy się zrobić nasze prezentacje głównie dlatego, żeby nasza szkoła dowiedziała się o tym, że taka drukarka po prostu w niej jest i żeby mogli z niej korzystać. Dlatego na tych prezentacjach po prostu opowiadaliśmy też o naszym projekcie, o tym, skąd mamy tą drukarkę. Nie, że tak znalazła się znikąd, przyleciała i jest, tylko że dlaczego ją wygraliśmy, czym jest też projekt CPS. Chcieliśmy uświadomić uczniów z naszej szkoły, czym jest druk 3D i dlaczego, co można zrobić z tą drukarką, którą nasza szkoła ma. Co dalej? No, na tych prezentacjach też na samym końcu w zasadzie mieliśmy taką finalną część, w której po prostu ogłosiliśmy, że będą prowadzone warsztaty. Ale o warsztatach później. Teraz przejdźmy do samych prototypów CPS-a. Tak jak przed chwilą powiedział Piotr, znajdują się wszystkie większe prototypy CPS-a. Jest to cała siata. CK. Tak, okej. Polecamy IKEA. Zaraz zaczniemy, zaraz się zorientujecie, o co chodzi. Jedyne co teraz musimy zrobić, to wyjąć tą całą siatkę prototypów CPS-a i porozkładać tutaj. W międzyczasie porozmawiamy o tym, jak finiszowaliśmy, czyli jak kończyliśmy jakby same wydruki na drukarce Scryware. Więc ta tutaj niesamowicie profesjonalna sceneria jest miejscem, gdzie dokonywaliśmy naszego post-processingu, czyli tak dopracowywaliśmy te prototypy z farbą, w sprayu malowaliśmy je, wygładzaliśmy je papierem ściernym, szpachlowaliśmy i całe te procesy miały na celu to, żeby nasz prototyp był jak najbardziej gładki. Nasz proces wyglądał w ten sposób, że szpachlowaliśmy i następnie to ścieraliśmy papierem ściernym i następnie dawaliśmy dużo farby, podkładu do plastiku oraz takiego lakieru zabezpieczającego na górę i finalnie wyszło wszystko bardzo gładkie i ładne. Jak widać tutaj mamy na przykład farby w sprayu i można sobie posprayować. To jest świetna zabawa. Tutaj akurat są takie pieńki, na których na przykład stawialiśmy do wyschnięcia. Tak, do wyschnięcia i podczas malowania też to tu miałem. No tak. W 4 pieńkach i po prostu chodziłem dookoła, malując to wszystko farbą w sprayu. Tak, piwnice są w miarę dobrymi miejscami do malowania takich rzeczy jak CPS-y. Pozdrawiamy wszystkie piwnice. Nasza idea wyglądała w ten sposób. Wydrukować ładny kształt. Przyczepić do niego odpowiednie silniki z zamontowanymi śrubami, które będą pozwalały dronu poruszać się. Zamontować kamerę, która będzie przesyłać obraz na żywo spod wody. Zamontować w środku elektronikę, która będzie wszystkim sterować. Teraz widzimy wszystkie prototypy CPS-a, jakie dotychczas wydrukowaliśmy. Zaczynając od prototypu pierwszego w kolorze pomarańczowym, przechodząc przez CPS-a Micro i prototyp trzeci. Następnie widzimy model wersji półfinalnej bez systemu pochylania kamery. Następnie nieudany wydruk wersji półfinalnej w kolorze szaro-czerwonym. Następnie wersję półfinalną. Następnie 2 nieudane wydruki oraz wersję korkową z całą elektroniką w środku oraz z przymocowanym kablem. Na samym końcu widzimy wersję niefunkcjonalną, która, jak sama nazwa wskazuje, nie funkcjonuje, lecz pokazuje, jak może wyglądać funkcjonująca wersja CPS-a. Pierwszy prototyp CPS-a miał zademonstrować wiele kluczowych aspektów projektu, takich jak prędkość drona przy odpowiednim obciążeniu czy szczelność kadłuba oraz działanie elektroniki. Miał on także sprawdzić ewentualne fundamentalne błędy w projekcie, które chcieliśmy następnie wyeliminować. Jak Piotr właśnie pokazuje, dron składał się z tylnej oraz przedniej części, którą uszczelniliśmy uszczelką z materiału Ninja Flex. Prototyp nie mógł zakręcać, lecz nie było to w naszym zamyśle. Jak widać, większość balastu znajdowała się z przodu CPS-a, przez co był zbyt przechylony do przodu. Należało to wyeliminować. I dlaczego w drugą stronę to się obraca? Bo to jest lepsze, to... Nie, w dobrą stronę się obraca, czy nie? Ale jakby to tak zrobiło. Aha. Tak, definitywnie. No nie, właśnie odwrotnie. Właśnie znajdujemy się w placówce testowej projektu CPS.
I pierwsza próba zakończyła się niepowodzeniem. Straciliśmy połączenie z odbiornikiem, w sensie nie straciliśmy połączenia z odbiornikiem, ale silnik nam przestał działać, wcześniej działał. Więc musicie nam uwierzyć na słowo, że działał. Chcieliśmy włączyć ten silnik, który działa w górę i w dół, ponieważ zamontowaliśmy tylko ten, tylniego jeszcze nie ma. No i działał przez chwilę. A potem już nie działał. Ale on tak naprawdę pływa, tylko... Uwaga. No, nawet seczny miał. Nawet nie umiemy dobrej relacji nagrać. Do widzenia. Po podłączeniu tylnego silnika do prototypu i przetestowaniu go w wannie okazało się, że silnik nie działał. Jak okazało się dopiero później, wynikało to z jego parametrów, o których opowiemy później w filmie. CPS Micro. Ten prototyp, podobnie do prototypu pierwszego, miał za zadanie sprawdzać szczelność drona oraz działanie elektroniki. Dodatkowo zamocowaliśmy kamerę, która miała za zadanie pokazać podwodny świat z perspektywy drona. Mocowana była właśnie w taki sposób. Wykorzystaliśmy inne silniki niż w prototypie pierwszym, bardziej odpowiadające środowisku wodnemu. Tak wyglądały rezultaty naszych testów. CPS Micro w przeciwieństwie do prototypu pierwszego był szybki, aczkolwiek nie dało się nim dobrze manewrować. Z racji swojej małej masy oraz jednego silnika napędowego obracał się wokół własnej osi podczas płynięcia do przodu. Musieliśmy wyeliminować to w następnym prototypie, używając dwóch silników napędowych, które obracały się w przeciwnych kierunkach. A teraz wytłumaczmy parametry silników. Opowiadaliśmy o silnikach, a mówiliśmy o KV. Opowiem wam teraz może w takim razie, czym jest KV i dlaczego jest nam potrzebne. KV jest to parametr bardzo ważny w sumie w naszych silnikach, których używamy w tym CPS-ie, ponieważ jakby stwierdza on przede wszystkim z jaką prędkością, no po prostu z jaką prędkością będzie poruszać się silnik pod danym napięciem. No i na przykład taki silnik z KV 3000 będzie on bardzo szybko poruszał się, ale niestety nie będzie miał dosyć dużej momentu obrotowego. No i dlatego nie będzie działał za dobrze w wodzie, ponieważ po prostu woda ma za duży opór. Silnik będzie nie wyrabiał i będzie obracał się o wiele wolniej. A na przykład taki silnik OKV 700, co nie? My mamy teraz 700. Tak, mamy DST-700, silnik OKV 700. To jest taki silnik. Tak, taki silnik. Ten silnik umożliwia nam właśnie pływanie pod wodą, dlatego że ma większy moment obrotowy, ale też porusza się jakby wolniej. Akurat duża prędkość obrotu, czyli duże RPM, nas za bardzo nie interesuje, no bo w wodzie nie musimy pływać jakoś bardzo szybko. Przejdźmy zatem do prototypu trzeciego. Uwaga, tak, wrzucamy. Ale tam do przodu. Tu? I ja od razu walnę pełny throttle. Chyba luźny jest śruba jest luźna, widzisz? Odpadła. Mocno. Założeniem prototypu trzeciego było przetestowanie działania dwóch silników napędowych, które miały zapobiegać ruchowi obrotowemu drona, który wystąpił w CPS-ie Micro. Do uszczelnienia tego prototypu wykorzystaliśmy innowacyjny sposób użycia korków od wina. Przez środek przeprowadzaliśmy kable od silników oraz kabel idący do nadajnika. Następnie tę konstrukcję wkładaliśmy do specjalnie zaprojektowanych otworów w kadłubie drona. Musieliśmy też jednak wykorzystać inny sposób uszczelniania, aby wsadzić do środka większe komponenty. Tak zwaną trumnę, którą widzicie na górze drona, uszczelnialiśmy z silikonem w płynie oraz przykręcaliśmy śrubkami. Na dnie drona znajdowała się komora na piasek, który był naszą formą balastu. Jednakże komora na piasek okazała się być za mała, ponieważ cała zapełniona piaskiem nie zapewniała dronowi zanurzenia. Należało więc zaprojektować większą komorę lub wykorzystać gęstszy materiał balastowy. Nie, mam nadzieję, że te korki rzeczywiście są szczelne, bo jak one nie są szczelne, to mamy raz, 2, 3, 4, 5 miejsc. W drugą stronę. I jeszcze dalej w drugą stronę.
No działa! Jej, projekt skończony! Jak widzicie, proces testowania był dosyć chaotyczny, lecz wynikało to z braku zanurzenia oraz małej wanny. Warsztaty. No to powiedzmy sobie może coś o warsztatach. No jak wiadomo, to musieliśmy zrobić 5 warsztatów. Że musieliśmy, to nie oznacza, że zrobiliśmy je z przymusu. Tak, my oczywiście bardzo chcieliśmy zrobić te warsztaty i sprawiało to nam wiele przyjemności. To brzmiało sztucznie jak cholera. No wiem, że tak naprawdę sprawiało nam to wiele przyjemności. Oczywiście, jak wiadomo, było 5 warsztatów. Polegały na tym, że wszyscy zainteresowani, którzy zapisali się na początku specjalnie przeprowadzonej ankiety przez nas, mogli przyjść na te warsztaty i dowiedzieć się o projekcie CPS, więcej trochę o drukowaniu 3D, ale też o modelowaniu, aby móc projektować różne rzeczy. I jeszcze opowiadaliśmy o czym? O programowaniu również opowiadaliśmy i o projektowaniu 3D takim No tak. ogólnie. Nasze warsztaty były podzielone na kilka takich tematów. Na pierwszych to zrobiliśmy właśnie taki wstęp z taką prezentacją, gdzie opowiedzieliśmy trochę bardziej dogłębnie o naszym projekcie. Na drugich już zaczęliśmy modelowanie w Fusion, czyli w programie, którego używaliśmy w ogóle do zrobienia naszego drona. Pokazywaliśmy najpierw takie jakby podstawowe narzędzia, podstawowe operacje, jak to się wszystko przeprowadza, a potem na trzecich warsztatach przeszliśmy do bardziej takich zaawansowanych tematów i poprosiliśmy naszych uczestników warsztatów o zaprojektowanie wiatraka. Się pociął Filip. Nie Nagrałeś dostaniemy to? certyfikatu CE. No. Nie poczułem się. Ale za to podczas popatrz na mnie. A proszę. Podczas projektowania naszego projektu CPS mieliśmy pewne warsztaty, na które postanowiliśmy, żeby wszyscy uczestnicy zaprojektowali sobie wiatrak. Tak, a propos cięcia się śrubami. Więc No i to wyglądało mniej więcej w ten sposób, że chcieliśmy wszystkim tym warsztatowiczom pokazać, jak wygląda takie programowanie właśnie z takim Arduino, jakiego używamy też w CPS-ie. Więc dlatego stwierdziliśmy, że świetnym pomysłem będzie stworzenie takiego wiatraczka, który sobie wieje, nas chłodzi i się porusza na lewo i na prawo. No tylko, że problem był taki, że zrobiliśmy ten wiatraczek i użyliśmy do niego takiego silnika, jak tutaj widzicie. I ten silnik był taki kurde mega mocny. trzymałem go którąś ręką, tą ręką i nie oceniliśmy mocy tego silnika i pociąłem się po prostu. I mam wielką ranę, ubolewam. Nie podoba mi się to. Dlatego przestroga jest taka, żeby uważać z tymi silnikami i z tymi śrubami. Raczej nie wkładać tam palców, ponieważ możecie się pociąć. Nie jest to oczywiście śruba metalowa, ale nadal ostra. Twardość skóry jest mniejsza niż twardość plastiku. I na czwartych warsztatach pokazaliśmy takie właśnie podstawowe programowanie, jak zrobić, żeby ten wiatrak się obracał i żeby się włączył i dmuchał. No i potem go przetestowaliśmy. I z tego co zauważyłem, to nasi uczestnicy najbardziej polubili testy wiatraka, ponieważ były on te testy dosyć Ekscytujące, trochę niebezpieczne, bo bardzo bezpieczne. tak, oczywiście. Napisaliśmy specjalny program, który wyłączał wiatrak po paru sekundach, żeby nikt się nie zabił. Tak, dla bezpieczeństwa oczywiście, żebyście wiedzieli, że to było bezpieczne i nie igramy ze śmiercią i wcale nie narażamy nikogo na większe uszczerbki na zdrowiu. Oczywiście pragniemy zauważyć, że wszystkie warsztaty były pod nadzorem osoby dorosłej. Która nosi nazwisko i imię Agnieszka Bilska, która właśnie jest koordynatorem naszego projektu CPS. No i była na wszystkich warsztatach, uczyła się razem z nami projektować Fusion. Bardzo dziękujemy. Chciałem powiedzieć o finalnych, piątych i najświetniejszych warsztatach. No 5 warsztaty, jako że były ostatnie, no to chcieliśmy przygotować na nie coś specjalnego, czyli chcieliśmy już na nie mieć po prostu przygotowany prototyp CPS-a, żeby pokazać to, co zrobiliśmy i też pokazać nasze rozwiązania w CPS-ie na komputerze i fizycznie. Nasze 5 warsztaty odbyły się z pewnym poślizgiem, bo chcieliśmy bardzo skończyć nasz prototyp CPS-a. Niestety chcieliśmy mieć, żeby on w ogóle był funkcjonalny, ale nie do końca nam się to udało. Wyglądało to tak. Tak wyglądał wtedy ten CPS
i no jeszcze trochę nie działał. Ale jakby uczestnicy mogli już po prostu pooglądać sobie model, finalny kształt tego CPS-a. Oprócz tego, na co na 5 warsztatach się wydarzyło. Przygotowaliśmy dla naszych uczestników małą niespodziankę. W postaci takich małych po prostu luk CPS-a, które daliśmy im na pamiątkę, wydrukowanych, tak żeby zapamiętali nasze warsztaty, najlepiej do końca życia. Myślę, że nam się udało. Prototyp półfinalny. Prototyp ten był wersją CPS-a, która miała mieć możliwości wersji finalnej. Chcieliśmy, aby ten prototyp był jak najbardziej zbliżony do wersji ostatecznej. Prototyp półfinalny był pierwszym prototypem, w którym zawarliśmy system pochylania kamery. System ten miał za zadanie umieść kamerę z firmy SJCam oraz być zdolny do zdalnego obracania kamery o 180 stopni tak, aby była ona zdolna do pochylania obiektywu w górę i w dół. Była to również pierwsza wersja CPS-a, która miała wykorzystać płytkę Arduino. Płytka ta odczytywała sygnał wysyłany przez odbiornik z poziomu boi, a następnie wydawała odpowiednie sygnały do sterowników silników oraz do systemu pochylania kamery według programu, który można zobaczyć właśnie teraz na ekranie. Aby zaprojektować ten prototyp, musieliśmy najpierw zamodelować odpowiedni kształt. Stworzyliśmy wiele różnych propozycji, z których planowaliśmy wybrać najlepszą. Kształt musiał spełniać wiele różnych kryteriów. Przede wszystkim musiał być on hydrodynamiczny, co umożliwiłoby mu szybkie poruszanie się pod wodą. System pochylania kamery postanowiliśmy umieścić w przeźroczystej plastikowej rurze zlokalizowanej z przodu drona, co można zobaczyć na każdej z propozycji kształtów. Jednym z ważnych elementów tego prototypu była boja. Więc przejdźmy teraz na koniec key i zastanówmy się nad boją może. Myślę, że nie opowiadaliśmy jeszcze Myślę, o że to boi. jest dobre miejsce o opowiedzeniu o boi. Boja więc. Dlaczego w ogóle boja jest potrzebna? No bo w zasadzie moglibyśmy teoretycznie dać antenę w CPS-ie, no i tyle. Ale właśnie to nie jest takie proste, ponieważ po prostu pod wodą jakby te sygnały radiowe się za bardzo nie rozchodzą, no i musielibyśmy mieć ekstremalnie mocny nadajnik, żeby w ogóle cokolwiek wyszło. No boja łączy się z CPS-em kablem, który jest też jednym z punktów, do którego może się dostać woda, ale już to rozwiązaliśmy specjalnym takim wodoodpornym złączem i tu w ogóle można zobaczyć, jak ta boja wygląda, o tam. Tak, jest ona pomarańczowo-biała, dlatego że taki mieliśmy filament. No i też pomarańczowy oczywiście jest bardzo widoczny i wiadomo, że dron jest pod wodą, więc nikt na niego nie wpłynie łódką. Kształt jest też taki w miarę prosty. Taki bojowaty, no po prostu jest boją, więc ma kształt boi. Zorientowaliśmy się, że ciężarki są znacznie lepszym rozwiązaniem niż piasek, stąd w prototypie półfinalnym zdecydowaliśmy się użyć właśnie ciężarków. Tak, tu mamy takie ciężarki do felg 5-gramowe, żelazne. Tutaj odklejają się i możemy przyczepiać. Wszystkie te ciężarki będą w środku i nie będzie to tak wystawać, to jest teraz brzydkie i nieprofesjonalne, ale działa. Prototyp półfinalny niestety nie działał. Spowodowane to było problemami ze szczelnością, konkretnie zbyt małą przestrzenią pomiędzy dziurą na nakrętkę służącą do skręcania części CPS-a, a wnętrzem drona. Zdecydowaliśmy się więc zaprojektować modyfikację wersji półfinalnej, a mianowicie prototyp korkowy. Wykorzystywał on sposób uszczelniania za pomocą korków od wina podobnie do prototypu trzeciego. Ponadto poprawiliśmy w nim inne problemy, takie jak zwiększenie przestrzeni w środku. Na ekranie widać 6 wydrukowanych części, które składały się na ten prototyp. Przejdźmy do testów. Dzień dobry, Filip chce mówić. Dzisiaj robimy relację z tego, co dzisiaj nam udało się zrobić podczas łączenia elektroniki, jaką tu właśnie widać. Na początku okazało się, że po prostu jedno złącze nie działa i do Arduino po prostu źle podłączyliśmy 5V. Natomiast dalej była taka sytuacja, że tutaj w boi pomyliliśmy jeden kabel, a dokładniej pomyliliśmy biało-niebieski kabel, który miał być podłączony do pinu 8 z innym kablem, który był podłączony do pinu jakiegoś bocznego, no i przez to po prostu to nie działało, więc naprawiliśmy to wszystko i w tym momencie nasz układ działa, teraz tylko go wpakujemy do środka i mamy nadzieję, że taki upchany też będzie działał. Na ostatnim filmie powiedzieliśmy, że włożymy tą elektronikę do środka, ponieważ tam działa. Tylko chcieliśmy sprawdzić, czy działa nam system FPV. Jak widzicie, kamera jest wyładowana. nie za bardzo. Naprawiliśmy, no nie wiem czy naprawiliśmy, ale w każdym razie na pewno odbieramy sygnał. Możesz poruszyć.
9:01. Siedzieliśmy tutaj przez całą noc pracując nad tym projektem. No aktualnie jesteśmy już w troszkę bardziej zaawansowanym stadium niż wcześniej. Także teraz dopiero wszystko, całą tą elektronikę wkładamy tu i to nam się uda. Znaczy, kolejny vlog. Tak, kolejny. To idzie. I teraz sprawdzamy szczelność. Przede wszystkim. Sprawdźmy najpierw boje. Uwaga. Pływa. Teraz zaraz dodamy ciężarki i ty wtedy będziesz to zanurzać i nie będzie pływać. Dobra. Teleportowaliśmy się na jezioro i zamierzamy przetestować CPS-a w którymś z pobliskich zbiorników wodnych. I Filip, załóż swoje GoPro, to może będzie łatwiej. O, tak dodamy te ciężarki. Tylko tak włóż po prostu. Wow, to nie. Nie, dobrze jest. Czekaj. Daj do góry. Ej, w tył. Co? Wracaj! O, czekaj, Czekaj, bo spróbuję skręcić. O, ruska łódź podwodna. I na dół. Dobra, wpychaj go, dobrze. I do przodu, Jaka do przodu. cholera, Daj do przodu, daj do przodu. Do przodu, no. Czekaj, tylko nie walnij w pomoc. Wynurzenie. Na tych testach prototyp działał dobrze, ale mógł działać znacznie lepiej. Było to głównie spowodowane błędami, które popełniliśmy w programie wgranym na CPS-ową płytkę Arduino, a także niedobrych śrubach. Nie poruszając w ogóle tymi stickami, silniki włączały się, wyłączały w chaotyczny bardzo sposób i nie dało się po prostu nawet sterować, nie dało się przejechać w jedno miejsce. CPS by zmieniał kierunek, zanurzał się niekontrolowanie i wynurzał. Jakość nagrań z kamery również pozostawiała wiele do życzenia. Poprawiliśmy to przed kolejnym testem w wersji korkowej CPS-a. No tak, właśnie, znajduje się tu nasza nowa kamera, która ma nazwę roboczą Ania. Jest to GoPro Hero 3 Plus Silver. Dostaliśmy ją z OLX-a. Pojechaliśmy do Chorzowa specjalnie pociągiem, żeby ją odebrać. Zapłaciliśmy za nią 350 zł. Jest ona kamerą znacznie lepszą od tej, którą wcześniej używaliśmy, czyli SJ-Cam. Jakieś jest. No, jakieś tam. Wiem, opowiem wam o programie. Opowiem wam o programie, za pomocą którego możemy sterować tym cudeńkiem. A ja tu opowiadam. Napisałem szybki program, dzięki któremu jak najprostszy, żeby po prostu CPS działał, żeby nie świrował. Więc oto są 4 linijki tego programu. Tutaj. Tak, to są te niesamowite 4 linijki, no tutaj się pojawiają. O, tam są, widzisz? Tam są, no. Tam. No, więc te niesamowite 4 linijki pozwoliły nam, żeby ten CPS nie pływał chaotycznie i żeby można po prostu z nim popłynąć tam, gdzie się chce. O, w mordę. Śruby zmieniliśmy z takich na takie. Śruby te zaprojektowane są przez nas, co przekłada się na większą możliwość edytowania ich w przypadku chęci zmieniania jej parametrów, takich jak na przykład jej skok czy ilość łopatek. Witamy ponownie w placówce testowej projektu CPS. Jesteśmy dzisiaj na kolejnych testach prototypu korkowego i mamy zamiar dzisiaj dobrze pływać. Także zabierzmy się do roboty. Jak widać, mamy tutaj podgląd z kamery. Wszystko widzimy. Może pokażmy to tutaj, bo to jest w sumie ważne. O, jak widać, tu jesteśmy my, troszkę pod światło, ale to tutaj się pokażemy. O, także tu jesteśmy my, o. I teraz wchodzimy do wody. Marcin, czyń honory. Nie ruszam silnikiem. Okej, to pod wodę. Tylko, że nie działa. Ale nie działa, bo odbiornik jest ten, ale to się tak z tego. Tego dnia przerwał nam się przewód w głównym kablu sygnałowym. Musieliśmy to naprawić i wrócić na to samo miejsce następnego dnia. To jest wersja korkowa CPS-a. A to
jest test wersji korkowej CPS-a. Daj! O, teraz pływa, no, teraz pływa. No. Teraz chcielibyśmy pokazać, jak wygląda sterowanie CPS-em. Więc CPS-em sterujemy z pomocą takiej aparatury i wygląda ona w ten sposób, że mamy dwa drążki. I każdy z tych drążków się rusza oczywiście na lewo i na prawo. Więc może na początku powiem, że to nie działa, to nie ma funkcji po prostu, my nie potrzebujemy tego w naszym dronie. Ten ruch drążka zmienia moc silników, czyli jeżeli damy tutaj, to CPS będzie płynął z całą prędkością do przodu, natomiast jeżeli damy w drugą stronę, to będzie płynął z całą prędkością do tyłu. Tutaj obracamy się w ten sposób, to znaczy jeżeli damy w lewo, CPS odwróci się w lewą stronę, jeżeli damy w prawo, CPS odwróci się w prawą stronę, natomiast jeżeli damy do góry, zacznie działać silnik góra-dół, który będzie zmieniał głębokość drona. Jeżeli daję do góry, silnik góra-dół drona się aktywuje, jeżeli dam w dół, silnik góra-dół się aktywuje, kręcąc się w drugą stronę. Jak nie trudno jest się domyślić, wersja korkowa CPS-a nie jest ostatnią wersją CPS-a, jaką chcielibyśmy wykonać. Wersją tą będzie wersja, która ma roboczą nazwę wersja finalna. Udostępnimy wersję finalną na stronie, na której każdy użytkownik tej strony będzie mógł sobie zmodyfikować wersję finalną CPS-a i dostosować pod własne potrzeby. Te wszystkie plany, wszystkie projekty w takiej wersji, którą można będzie modyfikować, zostaną tam udostępnione i dzięki temu po prostu każdy będzie mógł sobie go delikatnie dostosować na przykład do innej kamery i tak dalej. Teraz przedstawimy Wam wersję niefunkcjonalną, która ma pokazywać, jak będzie mniej więcej wyglądała wersja finalna. Oto jest wersja niefunkcjonalna i jedyne co robi, to pokazuje kształt i wygląd mniej więcej wersji finalnej. Ponadto widać tutaj, że mamy dwa światła po prawej i lewej stronie, które po naciśnięciu przycisku świecą. Tak. Ale oczywiście zamierzamy jeszcze wiele innych rozwiązań zawrzeć w wersji finalnej. Między innymi jest to na przykład magnetyczna, ta tylna osłona, czyli powiedzmy endcap, który działa w ten sposób, że w taki sposób wchodzi na miejsce i w tym momencie po prostu tam już zostaje. To jest dużo prostsze niż w wersji korkowej. Proste. To było rozwiązane źle. I oczywiście, jak wcześniej było pokazane, przednie nazywamy to łapami, odczepiają się od siebie w taki sposób. Tylko że w takiej wersji funkcjonalnej tutaj jeszcze są uszczelki i przez to bardzo ciężko taką łapę wyjąć od siebie. Dlatego mamy też zamiar zaimplementować coś, co nazywamy systemem odczepiania łap, co po prostu pomoże odczepić te łapy. I dalej, oczywiście też widzieliście wcześniej, że mamy podgląd na żywo przez taki ekran. I w przyszłości mamy zamiar na tym ekranie wyświetlać przez wszelkie parametry CPS-a w danym momencie. To znaczy na przykład wyświetlać jaka jest głębokość, jak CPS jest pochylony i tym podobne. Chcemy na pewno, żeby był jakiś system taki, żeby na przykład były tryby dla zaawansowanego operatora i dla mniej zaawansowanego operatora. Dla mniej zaawansowanego pro-operatora. Chcemy też na przykład chcemy też zrobić tryb na przykład taki, żeby kamera zawsze była w jednym kierunku. Na przykład teraz patrzcie z kamery Piotrka. Niezależnie jak będzie pochylony CPS, to ta kamera będzie w jedną stronę Tak, automatycznie się po prostu tak pochylać. pochylać. Żeby takie rozwiązanie mieć, to potrzeba jeszcze zamontować w naszym CPS-ie kompas taki kompas razem z żyroskopem, który będzie śledził to, jak jest nasz CPS pochylony, jak bardzo przyspiesza i tego typu dane.
żeby po prostu mieć więcej trochę orientacji pod tą wodą. Za niedługo będziemy pracować nad tym, żeby zainstalować dokładnie ten żyroskop oraz Kompas, magnetometr, CMPS 13. Tam. Aha, i jeszcze też chcemy mieć sensor ciśnienia, żeby mierzyć głębokość. Te rzeczy dodamy do naszych 4 linijek programu, które pojawiły się w paru miejscach tego otoczenia. Jak tam pod światło popatrzysz, to patrzcie, nic się nie pokaże, bo to jest pod światło. Ponadto podłączanie i odczepianie kabla do CPS-a będzie o wiele prostsze. Mam tutaj taką próbkę kabla, którą możemy właśnie w prosty sposób podczepić, w ten sposób przykręcić i właśnie tak ma to działać. W wersji finalnej wszystko będzie świetne. Tak. Organizujemy konkurs i wyślemy wersję niefunkcjonalną komuś, kto zostawi komentarz pod tym filmem. Dlaczego chciałby mieć wersję funkcjonalną? Odpowiedź w 3,5 słowach. Przed zakończeniem tego raportu chcielibyśmy przedstawić Wam jeszcze krótkie wywiady przeprowadzone z uczniami naszej szkoły. Czy podoba Wam się logo CPS-a? Bardzo, Tak. bardzo. I no, tam było chyba jeszcze też wydrukowaliście tą drukarką, prawda? Dla mnie jest takie modernistyczne, ale naprawdę bardzo, bardzo ładne. Takie akurat na dzisiejszy rynek. A co Ty sądzisz? No ja ogólnie uważam, że to jest bardzo ambitny projekt jak na liceum, ale bardzo fajny. I tyle. Koszulkę bym nosił raczej, jakby było fajne logo zaprojektowane. Projekt CPS z mojej perspektywy wygląda jak taka łódź podwodna, fajna taka ta. No i ogólnie bardzo fajne logo mają i fajne rzeczy drukują i bardzo lubię, polecam serdecznie. Naprawdę bardzo dobra robota i polecam bardzo. Dziękujemy Ci bardzo. Powiedz dziękujemy. Dziękujemy. Także to by było w zasadzie na tyle w tym raporcie. Oczywiście, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, projekt CPS dalej będzie kontynuowany. No to są takie nasze prototypy, powiedzmy, najnowsze na moment wysyłania tego raportu, ale sam projekt dalej będą tworzone kolejne prototypy i oczywiście kolejny prototyp będziecie mogli znaleźć na stronie Thingiverse, która wyświetli się tutaj. On zostanie tam opublikowany, kiedy będziemy mieli taką wersję, którą będziemy naprawdę zadowoleni. Także oczekujcie. Także to koniec tego raportu. My żegnamy Was z tego miejsca, żegna Was Filip Buława. Marcin Knat i Piotr Domanowski też was żegna. Do Dobranoc. widzenia.